Siemandero wszystkim, z tej strony Długi, witam Was na moim kanale Anatomia Broni Palnej. W dzisiejszym odcinku z serii Higiena Broni Palnej zajmiemy się czyszczeniem rewolweru czarnoprochowego Remington 1858 Target, zrobiony ze stali nierdzewnej. Tą replikę wyprodukowała firma Hege Uberti. Jest to w sumie mój pierwszy rewolwer czarnoprochowy, który mogliście zobaczyć w moim wcześniejszym filmiku. Także w sumie jest to moja pierwsza styczność z bronią czarnoprochową i w sumie będzie to, no może nie pierwsze, bo drugie czyszczenie tejże broni, ponieważ pierwszy raz musiałem się uporać z bardzo dużym syfem w momencie, jak tą broń kupiłem. Okej. Sporo słyszy się o tym, że czarnoprochowce powinno się myć tak jak dawniej, czyli woda, mydło, tam jakiś detergent, ewentualnie jakiś tam, nie wiem, płyn do naczyń. Wrzucić go do ciepłej wody z tym detergentem, wyszarować, szybko go wysuszyć, zaoliwić i to wszystko. Ja korzystam z mojej chemii do broni, z której korzystam praktycznie do każdego egzemplarza, więc tutaj też będę jej używał. Aby wyczyścić taki rewolwer, ja przynajmniej potrzebuję, to jest mój zestaw, więc Wam go przedstawię. Mamy tutaj jakąś podkładkę pod stół, żeby wszystkiego nie upieprzyć, wraz ze szmatką, dwie szczotki winylowe, jakiś tam pędzelek, wycior obrotowy, klucz do kominków, pokrętkę z bitem, tutaj akurat płaskim, trochę smaru litowego, no i chemię od General Nano Protection w postaci benzyny ekstrakcyjnej, gun oila, czyli oliwki, detergentu, cleanera w postaci gun cleanera niebieskiego, no i pianki do lufy. Dopełnieniem zawsze mojego czyszczenia broni jest kuwetka z benzyną ekstrakcyjną, żeby to wszystko po prostu wypłukać. No i dobra. Zaczniemy od pozbycia się bębna. Jak już pozbędziemy się bębna, to ja optuję za tym, żeby odkręcić po prostu drewno z całej tej konstrukcji, ponieważ ja ostatnio sobie te okładziny robiłem. Pozbywałem się lakieru, który był na nich i kładłem na to olej do kolb plus wosk. Więc no nie chciałbym, żeby jakaś tam chemia z tym zareagowała, chociaż nie powinna, ale te okładki są czyste, więc nie czuję potrzeby, żeby ich jakkolwiek czyścić. Plus jest taki, że zawsze możemy zajrzeć do sprężyny głównej, więc no polecam zdjąć je, zajrzeć. Tu też się zbiera syf, więc zawsze fajnie będzie troszeczkę zajrzeć tam do środka. Jak mamy rewolwer w takim stanie i osobno bęben, to najpierw zająłbym się w sumie bębnem. Także rewolwer odkładamy trochę na bok. W krętach też odkładamy. No i co? Pierwszą rzeczą, żeby wyczyścić bęben, to przydałoby się pozbyć kominków. Żeby się ich pozbyć, potrzebujemy klucza właśnie do kominków, w którym będziemy je odkręcać. Tutaj ja akurat wystrzelałem ostatnio z niego, nie wiem ile, dwa bębny chyba z niego wystrzelałem, więc no nie jest on jakiś super, bardzo brudny i te kominki też nie są jakoś bardzo zapieczone, więc ja akurat je odkręcę bez najmniejszego problemu. Od razu sobie każdy z tych kominków spsikam cleanerem. Co nie zmienia faktu, że jeżeli Wy te rewolwery swoje, te bębny zapuścicie, to czasami może być problem z odkręceniem tych kominków. Często trzeba będzie je po prostu zniszczyć, żeby je odkręcić, a tego byśmy raczej nie chcieli. Każdy z kominków psikam tym oto cleanerem. Odkręcamy. Mamy już 4 kominki, zostały jeszcze 2. Tak jak sami widzicie, tutaj akurat to wszystko idzie elegancko. No ja nie ukrywam też, że przed pierwszym strzelaniem wszystko tutaj przeserwisowałem, więc tutaj akurat wszystko będzie chodzić ładnie.
Jeżeli będziecie mieli problem z tymi kominkami, to nie szarpcie się na siłę. Lepiej jest na przykład, nie wiem, psiknąć coś do tych kominków, żeby tam lepiej one puściły, niż się z nimi na siłę szarpać, bo po prostu pokaleczycie je, a jak już spieprzycie tą płaszczyznę, na której opiera się klucz, to raczej trzeba będzie je rozwiercać i wtedy będą one do wymiany. Dobra, jeżeli mamy już kominki, które nam tutaj reagują z tym cleanerem, zostaje nam bęben. Do bębna też wpsikujemy do komór trochę tego cleanera, dajemy tutaj na miejsce, gdzie są kominki i o, zobaczcie, jak on mi tu zostawił piękną odbitkę na tym filcu. Kładziemy ją tutaj na szmatkę, bęben nam reaguje, zostaje nam teraz rewolwer. Jeżeli chodzi o rewolwer, no to zacząłbym od lufy. I mówię Wam od razu tak, jeżeli będziecie czyścić ten rewolwer w miarę regularnie, to wydaje mi się, że spokojnie wystarczy raz na jakiś czas psiknąć pianką na upartego, nawet jeżeli pominiecie piankę i po prostu napsikacie tutaj czegoś innego w postaci, nie wiem, jakiegoś tam też cleanera, na przykład tego niebieskiego, to spokojnie wystarczy. Większy problem się zrobi, jeżeli od całości kul ołowianych bruzdy Wam się zaołowią. Wtedy, żeby się tego pozbyć, żeby to doczyścić całkowicie, no to już jest trochę więcej zabawy. Wtedy by się przydał jakiś środek do odoławiania luf, no i jakaś tam porządna, mosiężna szczotka, którą no, trzeba będzie trzeć. Jak kupiłem ten rewolwer, to ołowiu było w lufie dużo i nie ukrywam, że no, całkiem sporo musiałem się natrudzić, żeby po prostu, żeby go wyczyścić. Jak ta pianka będzie nam w lufie reagowała, to można spokojnie ten rewolwer spsikać cleanerem, żeby ten syf właśnie, który nam się w ramię, odciągniemy kurek, żeby ten syf, który nam się w ramię właśnie osadził, żeby on mógł teraz się rozmiękczyć i żebyśmy mogli bez problemu się go pozbyć. No i teraz tak, jak kominki już trochę nam z tym cleanerem zareagowały, to można je wpieprzyć do benzyny ekstrakcyjnej, którą mam w kuwetce, po to, żeby je wypłukać właśnie z tego syfu. No i teraz tak, jeżeli one są no, w miarę nie za bardzo zapuszczone, to będziemy widzieli, że ich kanał jest po prostu drożny. Ja osobiście, żeby się upewnić, czy wszystko jest w porządku, biorę sobie benzynę ekstrakcyjną właśnie w sprayu, psikam w kanał, biorę powietrze w sprayu, tuszę taki kominek, odkładam go i mam już sprawę załatwioną. Robię tak z każdym jednym. Wtedy przy okazji wiemy, że taką benzyną w sprayu pozbywamy się resztek cleanera, a powietrzem w sprayu suszymy to wszystko z resztek cleanera właśnie, który nam pewnie jeszcze gdzieś zostanie i tej benzyny. Więc w sumie po takim zabiegu praktycznie można powiedzieć, że te kominki są już wyczyszczone. Są już wyczyszczone i wysuszone. Kominki nam schną, zostaje nam bęben. Bęben dla pewności, że wszystko będziemy mieli tam dobrze wyczyszczone. Ja no, polecam, nie polecam w sumie. Zawsze można wziąć filce do lufy. Tutaj akurat mam w kalibrze 45 i sobie środek tego bębna, tych komór w bębnie wyczyścić. O, patrzcie, po drugim filcu, w drugiej komorze filc jest już czarny, więc sobie go zmieniamy na kolejny. Czyścimy komory. Wymieniamy filc. Czym będziecie bardziej dbali o ten rewolwer, tym będziecie mieli mniej roboty przy czyszczeniu.
Nie wiem, czy jest sens rozkładać go dokładnie, całkowicie po każdym strzelaniu, chyba że na przykład to wasze jedno strzelanie to naprawdę było przepuszczenie, nie wiem, 60 czy tam 100 kul, co już naprawdę jest jak dla mnie bardzo dobrym wynikiem. To wtedy faktycznie warto jest zajrzeć do środka, bo no, ten syf się może nazbierać wszędzie. Ale jeżeli po prostu idziecie na takie strzelanie, że wystrzelicie 1, 2, 3 bębny, to wydaje mi się, że spokojnie wystarczy zrobić to tak, jak ja robię. Chyba że będziecie chcieli go rozebrać całkowicie i wyczyścić, to tutaj Wam właśnie wyskoczy mój filmik, w którym ten rewolwer rozbieram, rozkładam i składam całkowicie. Bierzemy ten bęben, który już nam tam, powiedzmy, że go wyczyściliśmy wyciorem. Teraz go przepłukamy benzyną w kuwetce. Przepsikamy komory. Przepsikamy go w stronę kominków. Wysuszymy. No i można powiedzieć, że bęben mamy załatwiony. No i teraz tak. Jak mamy bęben wyczyszczony wraz z kominkami, no to trzeba byłoby go skręcić. Skręcić do kupy. Nie wiem, jak często będziecie strzelali, jak długo te kominki będą wkręcone. Jeżeli chcecie mieć takie lekkie zabezpieczenie przed tym, żeby Wam się to zapiekało, na gwinty od kominków można dać dosłownie troszeczkę smaru. Ja akurat tutaj dam litowy, bo taki mam pod ręką, ale jeżeli dacie ceramiczny czy tam miedziany, to nic się nie stanie, ponieważ to są akurat smary, które w miarę zapobiegają zapiekaniu się właśnie gwintów. O, dosłownie tego smaru daje tutaj, no, symbolicznie, że tak powiem, nawet homeopatycznie, byleby tylko on się rozprowadził w nitkach gwintu. To jest też spoko patent, już pewnie go widzieliście. Jeżeli oglądacie moje filmiki, to widzieliście patent ze strzykawką. Wszystkie te twarde smary bardzo dobrze trzymają się w strzykawkach i jak się je tam raz zaaplikuje, to one ani nie wypływają, można je tak przechowywać, przenosić, transportować. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Korzystam z niego bardzo często. O, dobra. Zostały nam 2 kominki. Tak jak Wam właśnie mówię, po jednym strzelaniu wyczyścić taki rewolwer to nie jest w ogóle problem. Gorzej się robi, jak przychodzi on taki zawszawiony ordynarnie po naprawdę, nie wiem, na przykład półrocznym strzelaniu z kolegami, gdzie no, nie chciało nam się go ani razu wyczyścić. No i wtedy robi się problem, bo często jest tak, że doraźnie w domu po prostu nie mamy akcesoriów, które pozwolą nam go dokładnie doczyścić. Nie mamy tam jakichś odławiaczy, nie mamy porządnych szczotek, nie mamy dobrych jakichś tam, nie wiem, detergentów, które nam pomogą ogarnąć to wszystko. Dobra, bęben mamy zrobiony. Jak już go zrobiliśmy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby go dosłownie lekko zwilżyć. Na nim powstanie taki film olejowy, który nam zakonserwuje całość właśnie tego bębna. No i dobra, przechodzimy do całości rewolweru. Tutaj już pewnie pianka nam zareagowała z całością lufy, więc zakładamy sobie filc po to, żeby tą lufę przeczyścić. Obojczyk, przejeżdżamy lufę. O, pianka już praktycznie cała się skończyła. No jak widzicie, filce są brudne. Tutaj głównie no ołów w sumie nam wychodzi, chociaż ołów to akurat pewnie nie po takim małym strzelaniu jak u mnie. Nagar prochowy, który nam się głównie osadza właśnie w przewodzie lufy, ale jak już sami widzicie, po drugim filcu, no jest jeszcze on brudny, ale i tak nie jest źle, więc wydaje mi się, że jak tutaj przejadę jeszcze 2, maksymalnie 3 filcami, to
to będzie wszystko w porządku. Akurat tutaj nie miałem filców do dokładnie od takiego przewodu lufy, do kalibru tej lufy. Mam je troszeczkę mniejsze. Tutaj są. Nie mam zapisane, no ale przechodzą luźno. To nie zmienia faktu, że lufka jest czyściutka. Przetrzemy dla świętego spokoju jeszcze raz tym wszystkim. Przetrzemy sobie go jeszcze raz. Dobra. Filtr w sumie jest czysty. Rewolwer jest cały praktycznie ubabrany w cleanerze, więc no wypadałoby go teraz tutaj ogarnąć. No, kuwetka z benzyną ekstrakcyjną pozwoli nam na spokojnie tutaj praktycznie wszystko wyczyścić. Tutaj trochę. No, ja jestem fanem tej benzyny, ponieważ ona nie. O, sobie trochę dolejemy. Jestem jej fanem z tego względu, że ona nie śmierdzi jakoś tak bardzo. Dobrze odtłuszcza powierzchnię, no i zmywa cały ten syf razem, co też jest ważne, z chemią, którą czyścimy ogólnie broń, bo to, że my się pozbędziemy syfu, to jest jedna sprawa, ale niekoniecznie też dobre dla naszej broni jest to, że resztki detergentu, który reagował nam z tym brudem, zostanie nam tam gdzieś w zakamarkach, a benzyna ma to do siebie, że lubi go dobrze wypłukać, a później szybko schnie, zostawiając tą powierzchnię no, fajnie suchą, otłuszczoną, taką jaką ona powinna być, idealna po to, żebyśmy ją zakonserwowali, natłuścili już preparatami do tego przeznaczonymi, swoimi tam jakimiś sprawdzonymi. Już czuję, że przestaje mi się ręka ślizgać po detergencie, widzę, że już ta benzyna całkiem spoko zareagowała, starła resztkę tego syfu, także dokończymy całość, psikając to benzyną w sprayu. No, oczywiście róbcie to przy otwartych oknach, bez obecności swojej kobiety, czy tam współlokatora, współlokatorów w domu, bo no, nie ukrywajmy, że są to zapachy, które niektórych przyprawiają o jakieś tam mdłości, problemy, niektórzy ich nie lubią. O. No i teraz wszystko sobie suszymy. Kubetkę z benzyną możemy sobie już odłożyć. Pilce te brudne możemy sobie posprzątać. Zostaje nam suchy rewolwer, odtłuszczony. No i teraz przydałoby się go w sumie jakoś zakonserwować. Żeby go zakonserwować, ja nie wiem, czy jestem jakimś tam wielkim fanem, żeby tutaj dać do niego twardych smarów. Wiem, że dużo ludzi tych smarów twardych używa namiętnie przy rewolwerach czarnoprochowych. Ja w sumie z doświadczenia wiem, że broń spokojnie działa na jakiejś tam oliwce, więc po prostu tą oliwką tą broń tutaj zakonserwuję i ją nasmaruję. Damy tej oliwki pod kurek, pod język spustowy, czyli tam natłuścimy cały mechanizm w miejscu, gdzie jest sprężyna. Klikamy trochę lufę w środku, żeby ją zakonserwować, bo szczerze mówiąc nie wiem, kiedy będę strzelał. Przed strzelaniem po prostu sobie tą lufę wytrę. Cały rewolwer delikatnie sobie psikniemy, żeby ta powierzchnia była zakonserwowana. Jak sami widzicie, z tego rewolwera nie cieknie. Dałem dosłownie troszkę tej oliwy. Z zewnątrz w sumie mogę ją wytrzeć, ponieważ nie chodzi o to, żeby on nam ubrudził jakieś tam miejsce, w którym będziemy go trzymać. Sobie go wyczyszczę. Także on w środku jest nasmarowany.
tak jak powinien. Nic się nie trze. Chodzi on całkiem płynnie. No i co? Możemy dokręcić okładziny. Także wiecie, pewnie każdy z Was ma swój sposób, jak to zrobić. Taki jest mój. Ja tak czyszczę każdą broń. Czy jest ona z epoki? O, tu mam jeszcze fajny kluczyk, akurat do tych okładzin, więc mogę go użyć. Wracając, ja tak czyszczę każdą broń, czy jest ona rewolwerem czarnoprochowym, jakąś tam repliką, czy jest to broń palna. Wiem, że chemia, którą ja mam, sprawdza się w obu przypadkach. Nieraz już mi się zdarzało czyścić i czarnoprochowce, i normalną broń palną chemią od General Nanoprotection. Wiem, że to działa, więc nie boję i nie waham się jej używać przy czyszczeniu swoich egzemplarzy, czy też czyichś, jeżeli mam to do zrobienia. No i co? Wydaje mi się, że takie czyszczenie spokojnie wystarczy, jeżeli chodzi o wyczyszczenie broni po strzelaniu i konserwację. Jeżeli tą broń zapuścicie, to oczywiście dużo więcej musicie się przy tym postarać. Często jest tak, że ten nagar lubi się babrać, lubi tam się rozcierać po tej broni. Wtedy, no, jak wiadomo, trzeba będzie użyć, nie wiem, innej szczotki, trochę więcej benzyny, czy trochę dłużej podtrzymać w cleanerze. Nie ma dokładnej jakiejś reguły, jak powinno wyglądać to czyszczenie. Ja Wam pokazałem, jak ja to robię przy wariancie, kiedy ta broń nie jest jakaś bardzo brudna. No i co? Rewolwer jest czysty, zakonserwowany. Przed strzelaniem trzeba będzie go po prostu lekko przetrzeć, nabić i cieszyć się z dziurowienia tarczy. Także jeżeli chcielibyście coś dodać, ewentualnie powiedzieć, jakie macie swoje sprawdzone sposoby, to śmiało piszcie w komentarzu. I standardowo, jeżeli filmik Wam się podobał, to łapka w górę, dajcie suba. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.